10 wojskowych prototypów z Polski. Miejsce 10. PZL-230 Skorpion. To konstrukcyjny projekt zakończony budową drewnianej makiety samolotu szturmowego rozwijany w latach 90. XX wieku w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie. Opracowany projekt lekkiego samolotu wsparcia wojsk lądowych miał posiadać cechy takiego samolotu na podstawie analiz działań wojennych w Wietnamie i Afganistanie. Projektowany samolot miał być przede wszystkim zwrotny, zdatny do gwałtownych manewrów, silnie uzbrojony, zdolny do krótkiego startu i lądowania na trawiastych lotniskach przyfrontowych, odporny na ostrzał dzięki opancerzeniu, prosty i dzięki temu tani w budowie, oraz miał mieć modułową konstrukcję dla łatwości obsługi. Z samolotem związane są liczne kontrowersje. Rozpowszechniony jest pogląd, że cały projekt był tylko zbiorem pobożnych życzeń i był niemożliwy do zrealizowania. Krytycy twierdzą, że nie dałoby się zrobić samolotu o takich parametrach bazując na konstrukcji przeznaczonej do użycia silników turbośmigłowych. Ponadto wskazują, że Polska nie posiadała w owym czasie technologii, które planowano wykorzystać, np. fly-by-wire czy stealth, a szanse na ich uzyskanie w owym czasie były bliskie zeru. Miejsce 9. Hipopotam. To prototypowy ciężki pływający kołowy transporter opancerzony, opracowany przez polskie konsorcjum, w którym rolę lidera pełni firma AMZ Kutno. Transporter Hipopotam został opracowany jako uzupełnienie używanych w Wojsku Polskim pojazdów KTO Rosomak. Pierwszą wizję komputerową oraz makietę nowego pojazdu zaprezentowano w roku 2011. Prototyp w wersji kołowy transporter rozpoznania inżynieryjnego został zaprezentowany we wrześniu 2012 roku na targach MSPO. W przeciwieństwie do innych pojazdów zaprojektowanych przez AMZ Kutno, Hipopotam nie powstał na bazie komercyjnego podwozia, lecz konstrukcja ramy, zawieszenia czy elementy przeniesienia napędu zostały wykonane specjalnie dla nowego pojazdu. Hipopotam jest dużo większym pojazdem od Rosomaka i dużym wyzwaniem było zapewnienie mu odpowiedniej pływalności. Miejsce 8. EM-10 Bielik. To polski odrzutowy samolot szkolno-treningowy konstrukcji kompozytowej. Oblot samolotu miał miejsce 4 czerwca 2003 roku. Rozwój samolotu został przerwany na etapie demonstratora technologii i samolot nie wszedł do produkcji seryjnej. Opracowany został w całości sposobem projektowania komputerowego i był pierwszym w Polsce samolotem, w którego konstrukcji wykorzystano w tak szerokim zakresie aerodynamikę obliczeniową. Założeniem były niskie koszty eksploatacji, także dzięki stosowaniu instalacji z samolotów cywilnych. Dzięki swoim możliwościom Bielik mógł skutecznie udawać pilotaż zarówno F-16, jak i niemal dowolnego innego samolotu bojowego, który znalazłby się na wyposażeniu polskiej armii. Brak odpowiednich funduszy i niemal całkowity brak zainteresowania ze strony MON pogrzebały projekt całkowicie. Miejsce 7. Perun. Robot Perun to dzieło zakładów mechanicznych w Tarnowie, zespołu z wojsk Akademii Technicznej i firmy Stekop z Białegostoku. Perun waży około 900 kg, jest wyposażony w czterokołowe podwozie, a napęd zapewnia mu silnik spalinowy. Maszyna może zostać wyposażona w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZSMU-A3. Moduł ten zawiera głowicę optoelektroniczną pozwalającą na wykrywanie i obserwację celów, dalmierz laserowy o zasięgu 5 km, opcjonalne sensory odpowiedzialne za trójwymiarowe mapowanie otoczenia, a także moduł GPS i detektor, pozwalający na określenie kierunku, z którego padają ewentualne strzały. Sukcesem zakończyły się również testy Peruna, uzbrojonego wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat. Robot może pełnić przede wszystkim funkcję, gdzie może zginąć żołnierz, gdyż wszędzie tam, gdzie jest ryzyko śmierci człowieka, lepiej poświęcić maszynę. Miejsce 6. Antydronowy system z Tarnowa. System zwalczania dronów został wyprodukowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Opracowany system opiera się o szybkostrzelny wielolufowy karabin maszynowy WKLM kalibru 12,7 mm, zintegrowany z głowicą optoelektroniczną wyposażoną w wysokiej klasy kamery dzienną i termalną oraz dalmierz laserowy. Dodatkowo system wspierany jest zewnętrznym radarem na statywie, który wykrywa BSP niewielkich rozmiarów z
odległości do 15 km. Zasięg karabinu wynosi do 2000 metrów, więc przy wcześniejszym wykryciu BSP system musi pozwolić na zbliżenie się drona, żeby skutecznie mógł go zneutralizować. Jednak gdy bezzałogowiec wejdzie już w skuteczny zasięg rażenia karabinu, ten jest w stanie wystrzelić serię nabojów z prędkością 3600 sztuk na minutę. Przy ogniu ciągłym seria trwałaby jednak około 6,5 sekundy, bo jak wynika z pokazanego filmu, taśma z nabojami podłączona w komorze do karabinu liczy tylko 400 nabojów. Miejsce 5. Goryl. Doświadczenia zdobyte podczas prac nad PT-94 i PT-97 miały doprowadzić do zaprojektowania w Polsce zupełnie nowego czołgu Goryl, maszyny trzeciej generacji na poziomie najlepszych czołgów świata. Pewne zamieszanie w nazewnictwie wprowadza tu późniejsza nazwa Goryla Anders, który jest jednak innym pojazdem niż zaprezentowany w 2010 roku wóz wsparcia ogniowego o tej samej nazwie. Goryl miał być chroniony wielowarstwowym kompozytowym pancerzem. Jego uzbrojenie planowano w armatę 125 albo 120 mm z automatem ładowania. Jako drugi wariant zakładano także bezzałogową wieżę z armatą 140 mm. Armata czołgu miała umożliwiać wystrzeliwanie obok zwykłych pocisków także przeciwpancernych pocisków kierowanych, a Goryl miał być napędzany nowym silnikiem o mocy 1500 koni mechanicznych. Wagę nowego czołgu szacowano na około 55 ton, a załoga miała się składać z 3 osób. Szacowane koszty programu spowodowały jego porzucenie. Kontynuacją Goryla Andersa był projekt PT-2001 Gepard. Miejsce 4. PZA Loara. To zintegrowany samobieżny artyleryjski zestaw przeciwlotniczy, oparty na zmodernizowanym podwoziu czołgu T-72. Pojazd ten przeznaczony miał być do zwalczania środków ataku powietrznego, samoloty, pociski manewrujące, śmigłowce, środki bezpilotowe oraz inne, działających na bardzo małych i średnich wysokościach, w każdych warunkach atmosferycznych niezależnie od pory dnia. Może również zwalczać lekko opancerzone cele lądowe i nawodne. Realizację programu rozpoczęto w 1994 roku. Jego model wykonano w 2000 roku, a we wrześniu tego samego roku na poligonie Wicko-Morskie poddano go próbom. Uzbrojeniem pojazdu są dwie 35 mm armaty KDA, wyprodukowane w Centrum Produkcji Specjalnej Huty Stalowa Wola SA na licencji szwajcarskiej firmy Oerlikon Contraves. Mimo zapotrzebowania Wojska Polskiego na co najmniej 160 zestawów Loara oraz około 100 zestawów rakietowej wersji oraz bardzo pozytywnych opinii specjalistów obrony przeciwlotniczej, MON nie zamówił poza jednym prototypem ani jednej sztuki. Miejsce 3. Anders. Wielozadaniowa platforma bojowa Anders to projekt polskiej rodziny wozów bojowych opracowanych przez Gliwicki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum. Pierwszy prototyp skonfigurowany jako wóz wsparcia ogniowego publicznie zaprezentowany został we wrześniu 2010 roku na targach uzbrojenia w Kielcach. Główne uzbrojenie stanowi 120 mm gładkolufowa armata CTG produkcji szwajcarskiego RUAG. Porównanie deklarowanych poziomów odporności z czołgami wypada już dla Andersa bardzo słabo. Odbiega on znacznie nawet od konstrukcji uważanych obecnie za zupełnie przestarzałe jak czołg T-72, dlatego nie powinien być nazywany i traktowany jako czołg lekki. Platforma umożliwia zamontowanie wież bezzałogowych oraz załogowych. Może więc w zależności od potrzeb być docelowo haubicą, sanitarką lub wozem dowodzenia. Później w 2010 roku ten sam prototyp zademonstrowany został w konfiguracji bojowego wozu piechoty z wieżą Hitfist 30P, znaną z KTO Rosomak. Wóz miał być obsługiwany przez 3 członków załogi, a dodatkowo zmieści 4 żołnierzy desantu. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 80 km na godzinę. Przygotowanie oraz realizacja prototypu wozu kosztowały około 20 milionów złotych. Miejsce 2. PT-16 i PT-17. Pod koniec sierpnia 2016 roku polska grupa zbrojeniowa nieco z zaskoczenia przedstawiła demonstrator czołgu PT-16. Nowy czołg jest głęboką modernizacją PT-91 twardy, wykorzystującą kadłub swojego poprzednika. Wieża w zależności od zakresu modernizacji może być zupełnie nową, spawaną konstrukcją lub znacznie przebudowaną oryginalną wieżą. Na chwilę obecną największymi różnicami są armata kalibru 120 mm zgodna z standardem NATO
oraz panele pancerza kompozytowego zamiast płytek pancerza reaktywnego. Na wieży zamontowano dodatkowo zdalnie sterowany moduł ZSDU Kobus z karabinem maszynowym kalibru 12,7 mm lub 7,62 mm. Do napędu wykorzystano serbskiej produkcji Powerpack o mocy 1000 koni mechanicznych. Czołg wyposażono w nowy automat ładowania zabudowany w oddzielonej grodzią niszy z tyłu wieży. Demonstrator czołgu podstawowego PT-17 powstał w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy ZMB Marłabendy SA i przedsiębiorstwami z Ukrainy, Charkowskim Biurem Konstrukcyjnym Przemysłu Maszynowego i Ukrinmash. W charakterze bazy pojazdu wykorzystano podwozie czołgu PT-91M, przekształcone w demonstrator PT-16. Wieżę dostarczyli partnerzy z Ukrainy. Jest to ta sama konstrukcja, którą zastosowano w demonstratorze T-72-120 z końca lat 90. Zamontowana została w niej 120 mm armata gładkolufowa KBM-2, opracowana na bazie armaty 2A46M. Z armatą współpracuje automat ładowania z magazynem typu taśmowego. Miejsce pierwsze PL-01 Concept. To projekt polskiego czołgu wsparcia bezpośredniego tworzony przez firmę Obrum we współpracy z brytyjskim BAE Systems. Makieta pojazdu została zaprezentowana na targach MSPO w Kielcach 2 września 2013 roku. Według założeń projektantów pełny prototyp miał zostać ukończony do 2016 roku, a produkcja seryjna miała ruszyć 2 lata później. Jednak w 2015 roku projekt został porzucony. Podstawową bronią PL-01 Concept miało być umieszczenie w bezzałogowej wieży działa kalibru 105 lub 120 mm, zgodnie ze standardami NATO. Działo miało strzelać zarówno klasycznymi pociskami, jak i kierowanymi rakietami przeciwpancernymi. Automat ładowniczy miał zapewnić szybkostrzelność rzędu 6 strzałów na minutę. Pojazd mógł przewozić 45 jednostek amunicji, z czego 16 ma znajdować się w automacie ładowniczym wewnątrz wieży. Z działem miał zostać sprzężony karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm z zapasem 1000 sztuk amunicji.